Przejście od pomysłu do gotowego produktu czy usługi nigdy nie jest rzeczą łatwą. Wymaga pracy, zaangażowania, a przede wszystkim środków finansowych. W tym ostatnim pomogą fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Unijne wsparcie inwestujemy nie tylko w prace badawczo-rozwojowe czy wdrażanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, ale również w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. W poprzednim okresie programowania z tego rodzaju wsparcia skorzystało blisko 340 przedsiębiorców, m.in. firma Creotech, która środki przeznaczyła na rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego do produkcji systemów satelitarnych. Przed przedsiębiorcami i powiązaniami kooperacyjnymi kolejna szansa na uzyskanie tego rodzaju dofinansowania. W puli mamy blisko 25 milionów, konkurs trwa do 4 grudnia. Z naszego doświadczenia jako instytucji otoczenia biznesu, ale też regionalnej instytucji finansującej na Mazowszu, która w poprzedniej perspektywie zajmowała się również udzielaniem dotacji, również w zakresie badawczo-rozwojowym, wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa chętnie korzystają zarówno doradztwa w zakresie wdrażania B+R w swoich firmach, jak też są bardzo zainteresowane środkami inwestycyjnymi w postaci grantów i dotacji udzielanych przez instytucje wdrażające fundusze unijne. Z naszych doświadczeń wynika, że główne branże, które są zainteresowane korzystaniem z środków na wsparcie badawczo-rozwojowe, to są branże medyczna, farmaceutyczna, budowlana, również chemiczna. Przedsiębiorcy borykają się z problemami finansowymi. Firmy duże chętnie korzystają, ale nie muszą korzystać ze środków na tworzenie zaplecza B+R w swoich firmach, bo dysponują dużymi środkami. Natomiast firmy małe i średnie takich środków częstokroć nie posiadają, posiadają pomysły i w realizacji tych pomysłów dotacje na rozwój B+R są bardzo pomocnym wsparciem. Wsparcie skoncentrowane będzie na sektorze mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, ale przewiduje się dofinansowanie dużych przedsiębiorstw pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowo-innowacyjnej do polskiej gospodarki oraz zapewnienia, że wkład finansowy z Unii Europejskiej nie spowoduje znacznego ubytku miejsc pracy. Aby projekt mógł być objęty dofinansowaniem, musi być zgodny z inteligentną specjalizacją województwa mazowieckiego, która stanowi załącznik numer 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Co to znaczy, że projekt musi być zgodny z inteligentną specjalizacją? Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, musi wpisywać się w kierunki rozwoju innowacyjności wskazane przez obszary inteligentnej specjalizacji. A po drugie, agenda badawcza musi przewidywać realizację przynajmniej jednego z celów badawczych określonych dla priorytetowych kierunków badań. Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług oraz stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach, działów i centrów badawczo-rozwojowych oraz laboratoriów. Wsparcie będzie mogło zostać przyznane przedsiębiorcom, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do momentu zakończenia okresu trwałości oraz takich, którzy planują realizację inwestycji na terenie województwa mazowieckiego. Wsparcie w ramach projektu przyznawane będzie w ramach pomocy publicznej, zgodnie z regionalną pomocą inwestycyjną, gdzie maksymalny możliwy poziom dofinansowania zależy od regionu realizacji przedsięwzięcia i od wielkości naszego przedsiębiorstwa. Oraz w ramach pomocy de minimis, gdzie maksymalny możliwy poziom dofinansowania wynosi 80%. Pamiętajcie, że pomoc de minimis może być przyznawana wyłącznie uzupełniająco w stosunku do regionalnej pomocy inwestycyjnej. W ramach oceny weryfikowane będzie, czy wnioskodawca posiada po pierwsze potencjał organizacyjny i techniczny do zarządzania projektem po jego zakończeniu, a po drugie doświadczone kadry zaangażowane w przygotowanie agendy badawczej. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie musisz dysponować wszystkimi zasobami niezbędnymi do realizacji projektu czy agendy badawczej. Część z nich możesz pozyskać w trakcie realizacji projektu, jednak musisz o tym napisać we wniosku o dofinansowanie.
W ramach projektu wnioskodawca zobowiązany jest do podania i realizacji następujących wskaźników. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność badawczo-rozwojową, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej, nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej, inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. Wartości trzech pierwszych wskaźników powinny być takie same. Wartość wskaźnika dotyczącego inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw należy obliczyć jako łączną wartość wkładu własnego w projekcie. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest agenda badawcza, która stanowi realny i wiarygodny opis prac B+R objętych projektem oraz opis ich zastosowania w przedsiębiorstwie. Prace badawczo-rozwojowe zaplanowane w ramach agendy badawczej muszą dotyczyć innowacji produktowej bądź procesowej. Agenda badawcza może obejmować okres realizacji projektu oraz obowiązkowo powinna obejmować okres jego trwałości. Wzór agendy znajdą Państwo w załącznikach do dokumentacji konkursowej. W ramach konkursu nie występuje minimalna i maksymalna wartość dofinansowania. Wszystko zależy więc od potrzeb wnioskodawców. Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu. Jeśli chcecie poznać szczegóły dotyczące innych naborów, do których można aktualnie aplikować, zachęcam do obejrzenia naszych wideoinformatorów, do których linki znajdziecie w opisie do tego filmu.